Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek audycji Bez Celibatu. Tym razem 121 odcinek audycji, gdzie próbujemy omawiać aktualne wydarzenia z różnych perspektyw, ale przede wszystkim z perspektywy biblijnej, protestanckiej, ewangelicznej i jak zwykle moim gościem jest Robert Miksa. A ja jestem Sławek Zawadzki i przechodzimy do omówienia wydarzeń z ostatniego tygodnia. Robert, czy coś rzuciło się szczególnie w twoje oczy? Tak, chyba najbardziej ci aktywiści ostatniego pokolenia, którzy blokują na Wisłostradzie, ale nie tylko na Wisłostradzie w Warszawie, drogi w ten sposób utrudniając bardzo życie mieszkańców miasta, ale nie tylko mieszkańców miasta, ale tak samo na przykład w momencie, kiedy jedzie pogotowie czy straż pożarna, no to są problematyczne sytuacje. I to jest ciekawe z kilku powodów. Jeden jest taki, że na przykład w Niemczech ich działalność traktowana jest jako działalność terrorystyczna, więc rozprawiałem się z nimi krótko i tutaj jest bardzo szybka akcja policji. Natomiast w Polsce sądy traktują ich dosyć pobłażliwie. Z 60 spraw, które w ostatnim czasie gdzieś się odbyły, 33 skutkowały nagonami, 26 mandatami w przedziale od 100 do 1000 zł. Tylko jedno orzeczenie było skierowanie człowieka na 40 godzin prac społecznych. Więc policja tak dość lekko to traktuje. A myślę sobie, że to potrafi być poważnym problemem dla ludzi, którzy chociażby no właśnie jadą do pracy. I kilka takich mam spostrzeżeń światopoglądowych. To znaczy tak, z jednej strony muszę powiedzieć, że mam chyba mieszane uczucia i nie jestem pewien, co myśleć o współczesnym pokoleniu młodych ludzi. Na ile to są ludzie, którzy... Tak mi się wydawało, że żyją tylko w świecie materialnym i interesuje ich tylko świat materialny. Czyli to życie sprowadzone do tego, co mogę sobie kupić, co mogę mieć, ewentualnie co mogę założyć na siebie, w czym się mogę pokazać. I teraz, kiedy patrzę na tych młodych ludzi, którzy blokują te drogi, to patrzę z pewną nadzieją, powiedział nawet. To znaczy nadzieją w tym sensie, że widzę, że oni szukają czegoś, co będzie większe niż oni sami. Poszukają jakiejś idei, dla której oni są gotowi się poświęcić. No bo wychodząc na ulicę, kiedy jest zimno, siadając na tym zimnym asfalcie, myślę, że no, poświęcają się w jakimś sensie. I myślę sobie tak, że to odbieram pozytywnie, akurat ten aspekt tylko. I myślę sobie, że mam nadzieję, że w takim poszukiwaniu idei większych niż oni sami w pewnym momencie odkryją Ewangelię. Odkryją to, że nad tym światem istnieje ktoś daleko większy niż oni sami. Istnieje Bóg, który jest źródłem naszego życia i też Bóg, który wlewa w nasze serca taki niepokój, który sprawia, że ten świat materialny nam nie wystarcza i że potrzebujemy czegoś więcej. Więc to jest taka moja jedna pierwsza refleksja związana właśnie z tym zjawiskiem blokowania dróg. A druga refleksja jest taka jakby wychodząca troszkę poza sam problem blokowania dróg, ale kwestia, na którą zwróciłem uwagę, kiedy studiowaliśmy u nas na naszych spotkaniach Księgę Dziejów Apostolskich. Chodzi mi o to, że tam olbrzymią rolę widzę, że odgrywają szlaki wytyczone przez Rzymian, te tak zwane rzymskie drogi. Widzimy, kiedy pojawiają się podróże Pawła, to on dokładnie wykorzystuje te rzymskie drogi. Oczywiście wykorzystuje też statki do tego, żeby iść z miasta do miasta i zanosić Ewangelię. I myślę sobie tak, że to jest taki, no może też znak czasów. W sensie takim, że jakby Pan Bóg przygotowuje wszystko pod to, żeby Jego Słowo, żeby Ewangelia mogła rozprzestrzenić się dalej. I oczywiście teraz przenosząc to na nasze czasy, to już dzisiaj albo od czasów reformacji znaczenie ma nie aż tak wielkie drogi, chociaż te drogi mają znaczenie, ale... Przyzwyczailiśmy się tego, że one są, po prostu i korzystamy z nich. Tak, no właśnie i chyba nie doceniamy ich tak bardzo. Ale kiedy myślę o reformacji, no to myślę sobie, że taką drogą w cudzysłowie, która
spowodowała, że Ewangelia mogło pójść dalej, był druk, wynalezienie druku przez Gutenberga i to naprawdę stanowiło rewolucję. Prawdopodobnie gdyby nie drukarze, którzy powielali tezy Marcina Lutra, no to te idee by gdzieś tam pozostały w środowisku akademickim, nie poszłoby to gdzieś dalej, ale ponieważ jego uczniowie powielili to poszło dalej. No i teraz idąc jeszcze dalej, albo zbliżając się do naszych czasów, no to kolejne etapy, takie kolejne media, które widzę, które odegrały olbrzymią rolę, no to był na przykład rozwój radia i telewizji i w ten sposób Ewangelia mogła sięgać do krajów, gdzie Ewangelia nie może być zwiastowana, ponieważ to są kraje albo muzułmańskie, albo buddyjskie, albo jeszcze jakieś inne hinduistyczne na przykład. I wiemy, że tak było. Ja znam ludzi, którzy pracowali w takich radiach i nadawali na krótkich falach, na przykład puszczali je w te miejsca, gdzie normalnie misjonarze nie mogli pójść. No, co mamy dalej? Dalej mamy rozwój internetu już, nie? Z którego my bardzo korzystamy, na przykład teraz nagrywając tę audycję, do tego, żeby docierać do nowych osób, które inaczej by tutaj gdzieś do nas może nie trafiły. Jest to takie moje kilka obserwacji związanych z tym blokowaniem dróg. Ciekawe, to co powiedziałeś na samym początku, to znaczy to, że w tej chwili właśnie młodzi ludzie wychodzą i to jest manifest, to jest jakaś forma dowodu właśnie na istnienie Boga. I teraz rozwijam, o co chodzi, no bo jak czytamy dowody na istnienie Boga Tomasza z Akwinu, no to na przykład potrzeba tego, żeby istniało coś, co jest realnym początkiem, że gdzieś musi być jakaś instancja, która jest początkowa, albo w ogóle poczucie, że Bóg istnieje. To są takie dowody, które jak czytamy tak na papierze, w sposób formalny, jeżeli się w nie nie wgłębiamy, no to nie dostrzegamy ich doniosłości. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy naprawdę się nad nimi zastanawiać, no to widzimy, że coś jest. No bo z jakiegoś powodu faktycznie ludzie dzisiaj wychodzą na ulicę, chociaż ostatecznie tych powodów nie mają. Mówię w tej chwili o Europie. Co innego tam w Gruzji czy w innych państwach, może wrócimy do tego. I przypomniałem sobie rok 2012. Coś, co było dla mnie bardzo zaskakujące, no bo wtedy w życie wchodziło takie rozporządzenie, które nazywało się ACTA. Nie wiem, czy pamiętasz. To było rozporządzenie, które mówiło, tutaj nawet sobie odnalazłem jego nazwę, po polsku tłumacząc, to była umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi. Z jakiegoś powodu w całej Europie, ale w szczególności w Polsce, nawet nie wiem, czy w całej Europie, ale na pewno w Polsce w ciągu tygodnia na ulicę weszło miliony ludzi. Ja pamiętam zdjęcia z Gdańska, gdzie ulica długi targ, w nocy ludzie stali i po prostu wojowali przeciwko przyjęciu tego rozporządzenia. Tylko że jak zapytałeś kogoś na ulicy, o co chodzi, to nikt nie wiedział, o co chodzi. To było niesamowite zjawisko, że za błahą, tak mi się wydaje, ostatecznie błahą sprawę albo za sprawę, o której tak naprawdę sedno było nie do końca jasne, ludzie wyszli na ulicę, głównie młodzi. Głównie młodzi. I czego to dowodzi? I co ciekawe, ten zryw, on trwał kilka dni, może kilka tygodni, bo pamiętam, jak oglądałem, nie wiem, po miesiącu jakąś relację z innego właśnie spotkania przeciwników ACTA i wtedy w ogóle powstał ten taki ruch, że kto nie skacze, ten ktoś tam, bo oni wszyscy skakali przeciwko, ale nieważne. Miesiąc później na dokładnie tej samej manifestacji było kilkanaście osób. Co tylko pokazuje, że te zrywy jednak ostatecznie one są krótkotrwałe, bo to nie chodzi o to, powodem ostatecznym nie jest to, co było sednem tej sprawy, tylko to, że ludzie mają potrzebę właśnie powalczenia o jakąś ideę. Ciekawe. Jeszcze jeden przykład mi się przypomniał, bo tak a propos właśnie odczuwania, że istnieje coś więcej. Muszę powiedzieć, że byłem pod ogromnym wrażeniem. Kiedyś przeczytałem książkę napisaną przez kobietę, która jest, była, bo ona już nie żyje, ślepa, głucha, czyli nic nie słyszy, nic nie widzi. Jedyna możliwość komunikacji z nią jest przez dotyk. I to było na przełomie mniej więcej XIX-XX wieku. Ta rodzina była tam w miarę chyba zamożna, więc wynajęto kobietę, która uczyła komunikować się z nią przez dotykanie dłoni i na dłoni jakimiś znakami
rysowało znaczki, które oznaczały albo litery, albo przedmioty. W ten sposób w ogóle to niesamowita historia, ponieważ ta kobieta skończyła studia. Ta oczywiście wynajęta dziewczyna była z nią przez cały czas, właściwie do końca życia tak naprawdę. Ale zmierzam do tego, że w którymś momencie, kiedy ona była jeszcze dzieckiem, okazało się, że ta guwernantka doszła do wniosku, że trzeba by jej powiedzieć o Bogu. I konkluzja była mniej więcej taka, ja teraz ogólnie jakby wszystkie te wypowiedzi zbierając, które gdzieś tam szczątkowo się pojawiają w tej książce, konkluzja tego małego dziecka, znaczy kilka lat ona miała już wtedy, kiedy ta guwernantka powiedziała jej o Bogu, to ona jakby spuentowała to w taki sposób, tak myślałem, że ktoś taki musi być. Mhm. I myślałem sobie, że to jest niesamowite, bo ona jest pozbawiona zupełnie kontaktu ze swoją kulturą, z cywilizacją. Jedynie przez ten dotyk od tej guwernantki wie to, co ona jej przekaże. Wszystko inne tylko tyle, ile sama jest w stanie dotknąć, ale gdzieś ma to poczucie, że musi istnieć coś więcej. Nie? Więc to było dla mnie fascynujące. W ogóle przez wiele razy chyba w wielu wykładach swoich potem powoływałem się na tę książkę. No właśnie. Fascynująca sprawa. Jak tam twoje obserwacje? Ja jeszcze chciałem do jednej rzeczy nawiązać. Zastanawiam się, na ile powinniśmy wspierać w ogóle ludzi protestujących. I już pomijam te protesty młodzieżowe, ale jeżeli na przykład rolnicy albo górnicy wychodzą na ulicę i blokują ulicę, to jaka powinna być nasza postawa jako chrześcijan? Wspierająca tych ludzi? Wiesz, zawsze tam, gdzie jest chyba walka o sprawiedliwość, bo to, co ich wypycha na ulicę, to jest poczucie niesprawiedliwości. Z ich perspektywy. I ciekawe, bo to jest argument, którego używał apostoł Paweł któregoś razu, kiedy jest chyba w Listrze, ale nie jestem pewien, i tam zwiastuje Ewangelię, to w pewnym momencie mówi, Bóg daje wam o sobie znać, wlewając w wasze serca radość i tam jeszcze kilka rzeczy wymienia. I myślę, że pośród nich jest między innymi właśnie to poczucie na przykład niesprawiedliwości. Skąd bierze się poczucie niesprawiedliwości? Więc myślę, że skoro ono jest w nas, a ono, materia nie ma poczucia niesprawiedliwości, tylko ktoś większy niż materia musi to być. Więc myślę sobie, że tak, że jeżeli ludzie zwracają uwagę na takie swoje doświadczenia, to warto wykorzystywać to też w rozmowach takich duszpasterskich, bym powiedział nawet, bo tak sobie wyobrażam, że ludzie, którzy wychodzą na ulicę z powodu, strajkując na przykład z powodów jakichś tam gospodarczych, związanych z rolnictwem, swoją pracą, cokolwiek, są wewnętrznie rozdarci. Oni poświęcają się, pracują, coś robią, a ktoś niszczy to, co oni robią i to poczucie nie daje im spać, nie daje im spokoju. Jakby nie traktują to jak, nie wiem, czy widziałeś, jak jedno zwierzę zagryza drugie. Czasami w internecie gdzieś tam pojawiają się takie filmiki. To wydaje się, że ono jakby godzi się z tym niemalże. Oczywiście tam piszczy trochę, ale zostaje zjadane i tyle. I nie ma żadnej moralnej oceny tego. A my jako ludzie mamy tą moralną ocenę, co myślę, że świadczy tylko o tym, że jesteśmy kimś daleko więcej niż tylko materią. Oczywiście. Natomiast ja zastanawiam się, gdzie jest granica walki o sprawiedliwość i walki o swoje. Bo przecież kiedy rolnicy, górnicy, pielęgniarki, kiedy one wychodzą na ulicę, bo co innego jeszcze jest wtedy według mnie, kiedy jakby jakaś grupa społeczna czy zawodowa idzie i stoi pod, nie wiem, gabinetem premiera i palą opony, próbują wywrzeć nacisk. Nadal mam tutaj wątpliwości. Ale sytuacja, w której wychodzą na ulicę Warszawy i blokują drogi dojazdowe dla karetek, to ja zaczynam odczuwać tutaj jakiś niepokój. I teraz to jeszcze sprawia, że ci, którzy są w mniejszej grupie, oni są potraktowani niesprawiedliwie. Bo jeżeli reprezentujesz dużą grupę społeczną, to reprezentujesz siłę. I teraz powiedz, Robert, czy dopuszczanie do tego, że na ulicę mogą wychodzić protestujący, czy nie jest niesprawiedliwe choćby z tego względu, że właśnie mniejsze grupy im się odbiera wtedy prawo głosu, a tym się daje większe? I druga rzecz, gdzie jest granica pomiędzy protestem a terroryzmem? I trzecia, bo ja rozumiem, że protest, blokowanie ulic, zamach
to jest forma przyciągnięcia uwagi dziennikarzy, czy w ogóle uwagi społecznej, która normalnie byłaby niezauważona. No i po jakie narzędzia możemy sięgać? Przypominam sobie zamachy w Rosji prowadzone przez grupę zamachowców czeczeńskich. I w Polsce to oczywiście było przedstawione, że Czeczeni są po prostu okrutni. Natomiast fakt jest taki, że wojska rosyjskie po prostu dokonywały inwazję, niszczyły, zabijały, gwałciły. Nikt się tym nie przejmował. Dopiero wtedy, kiedy zabito niewinne dzieci w moskiewskiej szkole czy w jakiejś innej rosyjskiej szkole, dopiero wtedy w ogóle zaczęto o tym mówić. I jeżeli w ogóle przyglądamy historię zamachów czeczeńskich, to wiem o tym, że im się udało coś osiągnąć generalnie. I teraz jak to ocenić moralnie? No, chyba powiedziałem tak, że zawsze wtedy, kiedy jest to walka o prawdę, o sprawiedliwość, o dobro, o piękno, to jest to uzasadnione, ale wiadomo, że jaka jest polityka. Polityka to polityka. Liczy się mój polityczny interes, moje dojście do władzy, więc tu widzę w tym poważny problem. Tak samo ten problem się pojawia wtedy, kiedy na przykład moje państwo, mój kraj jest zaangażowany w jakąś wojnę i wtedy mam dylemat, czy iść na tą wojnę, czy nie iść na tą wojnę. Znaczy, często to nie jest nawet mój dylemat, bo ktoś mi każe iść albo zwalnia z tego obowiązku. I oczywiście idealistycznie patrząc, no to powiedziałbym tak, że należy angażować się w to, co jest walką o prawdę, dobro, sprawiedliwość, piękno i tak dalej. Tak. Ale jak przykuć uwagę? No bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy jakąś mniejszością, ktoś nas tutaj prześladuje, nikt tego nie widzi. Nikt tego nie widzi, bo są igrzyska olimpijskie albo mistrzostwa świata w piłce nożnej, a my chcemy jednak przykuć uwagę, żeby ktoś się nami zainteresował. No i pytanie, czy w tym wypadku zamach, czyli odebranie życia innym niewinnym ludziom jest uzasadnione? No oczywiście, że nie. Ale poczekaj, ale jeżeli masz świadomość, że tam, gdzie jesteś, ludzie są zabijani teraz, nikt na to nie zwraca uwagi. To czy sięgnięcie pod taką... Tak. Jest to dramat, niewątpliwie. Z drugiej strony bym spojrzał tak, w jaki sposób Pan Jezus zrobił to, że Ewangelia poszła w świat. Przecież jego rodacy byli zabijani. Nie mógł zrobić jakiejś rewolucji, zorganizować się z chłopakami, podpalić na przykład twierdzę Antonia albo jeszcze coś innego. Żydzi byli zdolni do takich rzeczy i robili takie rzeczy w historii. Ale on jednak wybrał zupełnie inną drogę. Nie? Z tego powodu na przykład Mahatma Gandhi brał z niego przykład i organizował te pokojowe manifestacje i też osiągnął swoje cele. Więc jakby nawet sama metoda sama w sobie okazała się skuteczna. Tyle, że powiedziałbym, że dzisiaj my chcemy wszystko szybko. I żeby osiągnąć szybki efekt, potrzebujemy mocnego wejścia, przykucia uwagi. Natomiast kiedy Jezus działa ze swoimi uczniami, to on działa jakby od spodu, następuje zmiana człowieka od środka. Oczywiście rozwój chrześcijaństwa to coś daleko więcej niż tylko rewolucja społeczna, ponieważ to jest duchowa przemiana. Z tej naszej perspektywy biblijnej byśmy powiedzieli o tym, że mamy tam jeszcze do czynienia z działaniem Ducha Świętego, który przemienia serca ludzi, który przekonuje o prawdzie, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I ludzie szli za tym i chrześcijaństwo się rozwinęło. W jaki sposób promować inne idee? Nie wiem, to trzeba by zapytać polityka chrześcijańskiego. Ja cały czas się zastanawiam nad tym, bo powiem szczerze, teraz mówię jako chrześcijanin i też jako już nawet nie przedsiębiorca, ktoś, kto funkcjonuje w jakiejś rzeczywistości gospodarczej. Nie podoba mi się to, tak myślę, że mi się to nie podoba, kiedy górnicy wychodzą na ulicę i protestują, że chcą podwyżki, albo że nie chcą, żeby zamykano kopalń. I robią to w ten sposób, mówią, będziemy wam utrudniać życie, dopóki nie zgodzicie się tutaj na nasze postulaty. To samo pamiętam, parę lat temu w Gdańsku był protest pracowników spółek energetycznych, którzy też mówili, że to nie jest w porządku, że nie mają podwyżek, że mają zwolnienia. I pamiętam, jak szli przez ulicę Grunwaldzką w Gdańsku i mówili, przepraszamy wszystkich mieszkańców, ale to jest jedyny sposób, żeby zwrócić na to uwagę. Ja sobie pomyślałem, a kto zwróci uwagę na problemy tych ludzi, co sprzedają warzywa na ulicy i którym właśnie ZUS doliczył kolejną składkę. Nie mają szansy wyjść. Uważam, że to jest tak, po prostu uważam, że to jest nie w porządku, ale cały czas się zastanawiam nad tym, już nawet pomijając ten wątek, jak bardzo możemy walczyć o atencję, o opinię społeczną, bo jeżeli nie zamach,
to może zamach samobójczy. W 2011 roku, wtedy kiedy zaczęła się wiosna arabska, czyli coś, co generalnie w państwach demokratycznych chyba postrzegane jest jako ruchy pozytywne, no to się rozpoczęło od tego, że ludzie po prostu dokonywali zamachów samobójczych, podpalając samego siebie. I w ten sposób opinia publiczna, i ta lokalna, i ogólnoświatowa, zaczęła się przyglądać temu. Jezus tak nie zrobił. Jezus dał się ukrzyżować. Tak, ale to nie był zamach samobójczy. To nie było samobójstwo, ale Jezus dobrze wiedział, że jak szedł do Jerozolimy, to wiedział, co go spotka. Wiemy, że jego motywacją było to, żeby ratować świat. No, ale... No bo zobacz, gdyby to był zamach samobójczy, który ma na celu zwrócenie uwagi na coś, to samo robiliby apostołowie. Pełna zgoda. Tylko że wtedy nie było jeszcze mediów. W sensie, wiesz... No ale wiesz, podpalenie się na placu miejskim, to zrobiłoby coś. Nie? To byłoby coś. Ale apostoł Paweł, kiedy idzie do Aten, idzie na tak zwany rynek, nie kojarzyć z rynkiem warzywnym, i tam rozmawia, dyskutuje, prowadzi debaty, przekonuje ludzi do siebie, potem oni go zabierają na jakiś tam plac dyskusji na wyższym szczeblu, powiedzmy, i to jest kontynuowane i część ludzi daje się przekonać, część nie. A wiesz, co jest ciekawe? Przerwałem ci myśl, dokończ. Bo jeszcze jedną tylko myśl dokończę. I to, co ostatecznie przekonywało chrześcijan, i wydaje mi się, że to jest coś, co można byłoby spokojnie odnaleźć na przestrzeni historii całego chrześcijaństwa, czy historii na całej przestrzeni. Wiemy, co na przestrzeni całej historii chrześcijaństwa, że to, co przyciągało, to było właśnie przemienione życie ludzi, którzy przyjmowali Ewangelię, którzy odkrywali to, że w Chrystusie odnajdują przebaczenie, nowe życie, nowy początek. I to przemienione życie osobiste, rodzinne i stopniowo społeczne coraz bardziej było czymś, co intrygowało. Więc zamiast się podpalać, oni po prostu żyli zasadami Królestwa Bożego. Gdyby nie wojna secesyjna, być może niewolnictwo byłoby cały czas w Stanach Zjednoczonych. Ktoś musiał powiedzieć, że trzeba walczyć, trzeba sięgać po narzędzia większego kalibru. No tak. I w jaki sposób to zostało osiągnięte? No, poprzez wojnę. Była wojna. Wojna była jednym z elementów. I tak... Nie wiem, czy tam dokładnie chodziło o kwestię niewolnictwa, bo kiedy mówimy o zniesieniu niewolnictwa, to raczej myślę o początek Wielkiej Brytanii i działalność Wilberforce'a, na zasadzie prawnych, jakichś trików nawet bym powiedział, więc w sposób pokojowy doprowadzono do tego, że zniesiono zostało niewolnictwo. Ale podstawą, czy powodem, dla którego ono zostało zniesione, były chrześcijańskie wartości. Więc powiedziałbym nawet tak, że my nie jesteśmy doskonali jako chrześcijanie, pewnych rzeczy nie widzimy, ale w pewnym momencie je dostrzegamy i myślimy sobie, słuchajcie, ale to jest niezgodne z zasadami Królestwa Bożego. Musimy to zmienić. Zmieńmy to, róbmy wszystko, żeby to zmieniać. No i Wilberforce zrobił to, plus jeszcze oczywiście ekipa, drogą pokojową. Myślę, że to jest ta droga, którą powinniśmy używać. Zdałem sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy, no bo znamy nazwisko Martin Luther King. Kaznodzieja, przywódca, ale tak naprawdę, czy zgodziłbyś się ze mną, że zrobiło się o nim głośno i o ideach, o które walczył wtedy, kiedy zabito go? Czyli to nie. Pytanie, czy byśmy tłumy były, ogromne były tłumy, które szły za nim. Ale czy dzisiaj byśmy nadal o nim mówili, gdyby go nie, czy jakby jego śmierć nie była wzmocnieniem tego przekazu? Może czy nie. Dzisiaj byśmy rozmawiali o tym? Tak. Czy byśmy o nim pamiętali i o tym, o co walczył? A wskazuje na to, bo on miał swojego muzułmańskiego odpowiednika, który, jeżeli dobrze kojarzę, też zginął w zamachu, Malcolm X. Ale dobra, o Malcolmie nie musimy rozmawiać. Trochę masz rację chyba, bo o Wilberforce mało kto wie, tak. O Lutherze Kingu większość. Tak. No dobra, no to jak widać mamy tutaj takie ciężkie rozkminy. Chciałbym nawiązać zmieniając temat, do artykułu, może taka informacja prostsza. Dzisiejsze wydanie Gazety Wyborczej, główna część jakby zawiera taki tytuł:
Kościół w kryzysie, najnowsze dane zebrane w parafiach. No i faktycznie jakby spodziewałem się, że gdzieś tam wewnątrz gazety będzie jeszcze jakaś większa analiza, ale nie znalazłem. Natomiast pojawiają się statystyki mówiące o tym, że w kościele katolickim, bo mówimy w tej chwili o katolikach, faktycznie dzieje się coś, co z perspektywy takiej statystycznej moglibyśmy określić jako niepokojące zjawisko. Dam tutaj kilka statystyk. W latach 80. 51% katolików chodziło na nabożeństwa, na msze. Dzisiaj jest to tylko 29%. Tak. Ale jest coś wydarzy się innego, mianowicie w latach 80., to jest druga statystyka bardzo, bardzo ważna, 7,8% katolików decydowało się na przyjęcie komunii, a dzisiaj 14%. Jakby albo maleje przywiązanie z perspektywy katolickiej, teraz mówię, do rangi przyjmowania komunii, albo faktycznie mamy taką sytuację, że nie wiem, polski katolicyzm coraz mniej staje się nominalny i osoby, które uczestniczą w nabożeństwach, mszach, są bardziej zaangażowane. Być może można to zinterpretować w ten sposób. Tutaj jak się czyta w gazecie opis tych zjawisk, no to bardzo dużo taką przyczyną, która sprawiła, że polscy katolicy przestali chodzić na msze, jest COVID. On faktycznie zepsuł te statystyki i po COVID-zie nie udało się już dojść do tego poziomu, który był przed COVID-em. To też jest ciekawe. Ale dla mnie te statystyki, one pokazują jakby taką potrzebę świadomego chrześcijaństwa. Że ta statystyka, o której powiedziałeś, dotycząca udziału w komunii w Kościele katolickim, ona pokazuje, że jest coraz więcej osób, które chcą świadomie być katolikami, biorąc w tym udział, co myślę, że jest pozytywną tendencją, bo myślę, że powinniśmy być świadomi tego, w co wierzymy. Nie powinniśmy tak płynąć z prądem tylko dlatego, że nasi rodzice, dziadkowie i ktoś tam jeszcze w taki sposób wierzył, więc ja odbieram to trochę pozytywnie. Tak, bo dlaczego jeszcze w latach 80. Polacy chodzili do kościoła? Dlatego, że wtedy Kościół był siedliskiem czy wzmocnieniem opozycji. Tak. I to dużo osób niekoniecznie wierzyło, ale wiedzieli, że w ten sposób mogą w jakiś sposób brać udział w konspiracji antykomunistycznej. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, co czwarty ksiądz w Europie jest Polakiem. No, i dla mnie to jest zaskakujące, przyznaję. No ciekawe, tak. Ale to jest w ogóle ciekawe zjawisko, jeżeli patrzymy w skali światowej. To znaczy chodzi mi o to, że już chyba wspominaliśmy o tym kiedyś, że nawet opowiadałem relację pewnego prawosławnego duchownego, który powiedział, że kiedyś ich zakony świeciły pustkami, a teraz jest tak, że nie są w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Więc ta potrzeba szukania czegoś większego, jakiejś duchowości jest w nas i nie da się od tego uciec. I nawet to, że cały świat idzie w takim kierunku bardzo materialnym, nie zabija tego. Ta potrzeba jest w nas cały czas. Okej. W poprzednią sobotę pojawił się duży artykuł Marcina Matczaka, to jest pisarz. I otóż Marcin Matczak przygotował zestawienie 10 bardzo kontrowersyjnych, bardzo dziwnych procesów sądowych w całej historii świata. W poprzednią sobotę opisał 5 z nich, w tą sobotę, która się zbliża, opiszę kolejne 5. Zachęcam do przejrzenia. Moją uwagę przykuł proces czarownic Salem. Okay. Tak, i tutaj chciałbym z tobą o tym porozmawiać. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnijmy, że mówimy o końcu XVII wieku, kiedy w Nowej Anglii purytańskie środowisko, Purytanie, przypomnijmy, to są protestanci, którzy zasadę etyki i moralności stawiają na takim bardzo, bardzo wyśrubowanym poziomie, dochodzi do oskarżenia wielu ludzi o to, że uprawiają czary. Przyczyną było to, że córki jednego z pastorów pewnego dnia zaczęły zachowywać się tak, jakby były opętane. I czytając różne relacje, wygląda to, że to ich zachowanie było naprawdę wiarygodne. Coś tam się działo.
są badania dzisiaj, do czego mogło dojść. Czy to było zachowanie społeczne, czy też gdzieś tam w okolicy pojawił się jakiś grzyb, który no, właściwie tutaj sprawdzano to w kilku różnych źródłach. Sporszysz, znasz takie coś? No to jest jakiś grzyb, który atakuje zboże, grzyb pasożytniczy i on może wywoływać w ogóle halucynacje. No ale w każdym razie zaczęło się od tego, że córki tego pastora zaczęły zachowywać się właśnie w ten taki sposób wychodzący mocno poza kanon i w pewnym momencie zaczęły mówić, że niektóre osoby odpowiadają za to, jak one się zachowują. Stosowano wówczas dowód spektralny. Dowód spektralny to jest taki dowód, że ja mam wizję, i mówię na przykład, że ty, Robert, zrobiłeś coś złego i mi się wierzy. To też jest ciekawe, że nawet w XVII wieku mieliśmy, kiedy już nie było średniowiecza, uznawano takie dowody. W efekcie zabito 19 osób, oskarżając je o czarownictwo bez dowodu. Bez dowodu rozumianego w tych kategoriach, w których my dzisiaj posługujemy się dowodem. A ponad 100 osób zostało uwięzionych. I no to szaleństwo zostało ukrócone po kilku miesiącach, natomiast no, doszło do jakiejś takiej zbiorowej histerii. No i teraz zastanawia mnie, jak to możliwe, że w środowisku protestanckim, purytańskim doszło do czegoś takiego. No to parę różnych myśli chodzi mi teraz po głowie, bo z jednej strony bym powiedział tak, że jak to możliwe, że w środowisku tak pięknych idei, jakim jest komunizm, dochodziło do zabójstw. I myślę sobie tak, że we wszystkich środowiskach, niezależnie od tego, czy religijne, czy niereligijne, są ludzie, są pomysły, są idee, są tendencje do tego, żeby tę ideę traktować jako coś, co usprawiedliwi moje okrutne działanie. I no, komuniści tak robili, ale tak samo robili to religijni ludzie, którzy byli przekonani o tym, że ta prawda, za którą oni stoją, jest tak ważna, że należy zabić niektórych ludzi. W przypadku tym mówimy o tych czarownicach. Tak, ale wiesz co, bo tutaj chodzi mi o taki szczególny rodzaj religijności, który wydaje mi się być groźny, no bo czym innym są krucjaty. To znaczy, jeżeli chrześcijańscy fundamentaliści decydują się zabić wszystkich niechrześcijan, to oczywiście jest to złe, ale tutaj powiedzmy, to jest jakby jedna kategoria, no nie? A my mówimy o tym, że w niektórych miejscach, gdzie dochodzi do takiej wręcz wojskowej moralności, no bo z tego słynęli Purytanie, tak, że byli bardzo, bardzo, chciałem użyć słowa prawi, ale nie wiem, czy to jest właściwe określenie. No przestrzegali wszelkich zasad takich właśnie takiej z tym, że ja bym nie demonizował tego, bo z tego co wiem, to wielu z nich to były naprawdę pobożne rodziny, środowiska, w których dzieci wychowały się na naprawdę szczęśliwe osoby i były naprawdę oddane Bogu, ale nie było w tym żadnej takich postaw, jak na przykład to, co widzimy tutaj. Kiedyś pamiętam, trafiłem na jakiś taki artykuł na temat czegoś, co nazywane jest w psychologii osobowością dogmatyczną. I to jest taka osoba, która właśnie myśli w sposób dogmatyczny, w ogóle nie oglądając się na skutki tego, do czego prowadzą jej przekonania. I myślę, że z czymś takim mamy do czynienia tutaj. Natomiast poszedł jeszcze dalej. To znaczy chodzi mi o to, że oceniając to z perspektywy biblijnej, powiedziałbym tak, że tutaj też tkwi pewien dogmatyczny błąd. To znaczy ten błąd polega na tym, że wydaje nam się, że jesteśmy w stanie zmienić serce ludzkie, posługując się takimi metodami behawioralnymi, nie? Czyli mamy pewien zestaw reguł, które powtarzamy. I teraz szczerze mówiąc jestem rozdarty, bo z drugiej strony widzę pewien pożytek tych reguł, bo porównajmy to na przykład ze sportowcami. Na przykład dzieciaki, które są w szkołach sportowych, są przyzwyczajeni do tego, że wstaje się przed 6 rano po to, żeby o 6:30 na przykład być na basenie albo na sali gimnastycznej i trenujemy, jeszcze raz trenujemy. Potem idziemy do szkoły, po szkole idziemy znowu na trening. I tak codziennie. Kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc, kolejny rok. I później efekt jest taki, że oni kończą szkołę, nie są w stanie początkowo jakby wyskoczyć z tego nawyku
I ten nawyk jest czymś, co bardzo pomaga im żyć. Pomaga im walczyć z przeciwnościami. Ci ludzie naprawdę dochodzą do wielkich osiągnięć często. Natomiast w przypadku chrześcijańskiej perspektywy i tych chrześcijańskich oczekiwań, o których mówimy, to powiedziałbym tak, że tym, co przemienia serce ludzkie, nie jest zewnętrzna dyscyplina, ale Ewangelia. Właśnie. Ewangelia jest mocą Bożą, która jest w stanie zmienić człowieka i myślę sobie, że w niektórych grupach tych właśnie też purytańskich, myślę, że ta dyscyplina taka moralna poszła w kierunku legalizmu. Zamiast pielęgnowania życia łaską, która oczywiście też uczy pewnej dyscypliny, ale nie w sposób taki rygorystyczny czy wojskowy, ale w sposób raczej życia wdzięczności Bogu za to, co od Niego otrzymujemy i doceniania tego wszystkiego. I to jest coś, co naprawdę przemienia serce ludzkie. Bez tego mamy taki skutek, jak na przykład właśnie ten proces czarownic z Salem. Tak, znaczy w ogóle zachęcam do tego, żeby albo o tym poczytać. Całe książki są na ten temat wydane. To jest jakby taka zbiorowa hipnoza. To, co tam się działo. Koniec końców też warto dodać, że osoby, które zostały wtedy skazane również na śmierć, to również jeden z pastorów, który w pewnym momencie powiedział, nie będziemy już zabijać w ten sposób. Nie Jego zabito. Tak. No nieźle. Także... Ale to tak jakby rewolucja zjada własny ogon tak, trochę na tak. zasadzie. Nie? Znaczy nie wiem, czy chodziło o tego pastora, którego dzieci na samym początku źle się zachowało, ale jeden z pastorów zaczął, bo tego akurat nie doczytałem. Natomiast warto się z tym zapoznać. I przychodzi mi jeszcze jeden wątek do głowy. Czy chcesz dokończyć to, co powiedziałeś przed chwilą, bo coś chciałeś jeszcze dodać? Nie, bo to skojarzyło mi się z czymś, nie wiem, czy to w kategoriach plagi można byłoby oceniać to, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, natomiast w XVI wieku w Niemczech była tak zwana plaga taneczna. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie wiadomo, z jakiego powodu to się stało. Jakby nie znamy tutaj badań, chociaż były prowadzone jakieś tam badania, ale to dawne czasy, więc trudno tutaj o wiarygodne źródła. Ludzie zaczynali tańczyć i nie byli w stanie przestać. Tańczyli aż do śmierci. To trwało czasami kilka tygodni, czasem kilka dni i padali nieżywi. I koniec. I nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, czy to w kategorii opętania, no to patrzeć, czy za mało danych mamy. Za mało danych. Tam w Salem są prowadzone różne hipotezy wystawione. Jedna to oczywiście właśnie zarażenie tym grzybem, ale niektórzy mówią, że mogło dojść do jakichś zaburzeń wręcz genetycznych, ale jedna z teorii psychologicznych mówi o tym, że tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z wprowadzeniem takiej ostrej moralności, tam dochodzi do histerii. I teraz to mówię jako ciekawostkę, bo za mało też mamy danych i pewnie doświadczenia i wiedzy, żeby to jakoś skomentować, ale przygotowując się do tej audycji, przypomniałem sobie o takim filmie Biała Wstążka. To jest film, który w 2010 roku, niemiecki film, czy tam międzynarodowy, ale główna myśl jest niemiecka. Reżyserem jest Michael Haneke, też taki kontrowersyjny reżyser. On nakręcił czarno-biały film opowiadający o życiu Niemców przed II wojną światową. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się nie zna kontekstu w ogóle i co takiego chciano tam w tym filmie pokazać, to raczej byśmy powiedzieli, że ten film jest trochę nudny. No po prostu widzimy, że... Jak to niemieckie filmy. Tak, jak to niemieckie filmy. No film został mocno nagrodzony. Dostał Złotego Globa, dostał Złotą Palmę. Był nominowany do Oscara. Nie udało się zdobyć w kategorii nieanglojęzyczny film. Jakby główną rolę gra tam rodzina, gdzie ojcem jest luterański pastor, który uchodzi właśnie za taki jak gdyby fundament tamtejszej społeczności, człowiek, na którym można polegać, bardzo moralny i bardzo krótko trzymający swoje dzieci. Bardzo krótko, no nie? Jakiekolwiek przewinienie, no to on jakby wyciąga konsekwencje. Żeby było to jasno powiedziane, nie prześladuje swoich dzieci. On jest po prostu surowym, byśmy nawet powiedzieli dzisiaj w dobrym tego słowa znaczeniu, ojcem. No i teraz to, co Henke chciał pokazać w tym filmie, to też jest jedna z teorii, to, że ten luteranizm przedwojenny faktycznie funkcjonował, doprowadził do takiego, w cudzysłowie, purytańskiego życia i zachowanie Niemców w czasie II wojny światowej było odreagowaniem. Jedna z teorii. Wiemy, że no przecież
myślę, że rozbrojenie Niemców po I wojnie światowej i ich pokorzenie też mogło być przyczyną wywołania II wojny światowej, ale tutaj mi się to jeszcze, kontynuując ten wątek, jakby coś tam dostrzegam w tym wszystkim. I jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, gdybyśmy przeglądali XIX-wiecznych i XX-wiecznych, najbardziej biblijnych, niekoniecznie teologów, ale biblistów, ludzi, którzy oddali swoje życie nad studiowaniem Biblii, nad krytyką tekstu, poszukiwaniem tego, jak ten tekst brzmiał w oryginale, to byli głównie Niemcy. Głównie Niemcy. I teraz jakoś mi się te wątki, być może w sposób koślawy, ale jakoś mi się łączą. Bardzo, bardzo taki rygorystyczny luteranizm, jednocześnie wielkie odkrycia biblijne właśnie, które mamy dzięki Niemcom. No i to, co Niemcy zrobili w czasie II wojny światowej. Kończąc już tą moją wypowiedź, która wprowadza nas do nowej dyskusji, pamiętam, jak przyjeżdżał do Polski papież Benedykt. Tak? To jest ten papież, który ostatecznie abdykował. Tak, już nie żyje. To jego pierwsza wizyta zagraniczna była wizytą w Polsce, gdzie on pojechał do Auschwitz i wszyscy spodziewali się, że jako papież Niemiec przeprosi. Jakoś z tego wybrnął, ale pamiętam, w oczekiwaniu na jego przyjazd telewizja polska tam rozmawiała z różnymi ludźmi i rozmawiała między innymi z taką kobietą, która właśnie przeżyła Auschwitz. I ona powiedziała tak, jak to możliwe, że tak wielki naród kompozytorów, filozofów, intelektualistów doprowadził do czegoś takiego. Jak Robert uważasz? Tak, są książki. Ja spotkałem kiedyś nawet osobiście takiego człowieka, który napisał książkę, w której stara się przedstawić, jak do tego doszło, i on pokazuje ogromny wpływ pewnych ideologii, które zawładnęły umysłami ludzi w tamtym czasie. Jedną z takich ideologii był darwinowski ewolucjonizm i eugenika, która też wtedy stawała się popularna, i pragnienie oczyszczenia ludzkości, ale to oczywiście jest dużo bardziej skomplikowane. Hitler też ma swoją historię i też można tak, byłoby grzebać w jego dzieciństwie i powiedzieć, a to tak, dlatego, że ojciec zgubił na przykład, nie? Ale to, że w ogóle Hitler doszedł do władzy, no to nie jest tak, że on był taki... On oczywiście był świetnym mówcą, charyzmatyczny i tak dalej, ale jednak Niemcy go potrzebowali z jakiegoś powodu. No, byli zgnębieni. To, co powiedzieliśmy, po I wojnie światowej byli mocno zgnębieni, oni potrzebowali przywódcy, który przywróci im to poczucie, no nie wiem, poczucie jakichkolwiek wartości. Ale wracając do tego wątku poprzedniego, ja mam taki wniosek, że tam, gdzie rozumiemy chrześcijaństwo jako zbiór reguł, tylko 10 przykazań obdartych właśnie z łaski, z Ewangelii, tam po prostu konsekwencje są takie, jakie widzimy. To znaczy, nie da się to prowadzi do legalizmu, który też doprowadził do śmierci Jezusa przecież, nie? Przecież legalistom najbardziej Jezus nie pasował. Nie, tak. No, oni są gotowi do tego. A myślę, że to jakby po raz kolejny każe nam wrócić do tych słów Jezusa, który mówi, że to z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwo, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubieżność. Tutaj cytuję dosłownie jego słowa. Zawiść, bluźnierstwo, głupota, pycha. Bo zobacz, w momencie, kiedy zaczynamy cofać się w historii i mówimy, a Niemcy w wojnie światowej zachowali się dlatego, że pod koniec I wydarzyło się to i to, ponieważ wcześniej wydarzyła się I wojna, ponieważ wcześniej cesarz Wilhelm coś tam, ponieważ w jego życiu coś tam. No, jak daleko zajdziemy? No, zajdziemy do serca ludzkiego. Ponieważ to serce ludzkie jest tym, co sprawia, że zaczynamy źle patrzeć na bliźniego, źle patrzeć na siebie, źle patrzeć na Boga, źle patrzeć na rzeczywistość. A w momencie, kiedy postrzegamy ją oczami Pana Boga, to myślę, że rzeczy zaczynają się układać i pojawia się harmonia i błogosławieństwo, bym powiedział tak, po prostu. Okej. Przypominam sobie moment mojego nawrócenia i pamiętam, miałem wtedy 15 lat i tą decyzję, czy zrozumienie Ewangelii, właśnie zrozumienie, to jest ciekawe, że ja pomimo tego, że wychowałem się w kościele baptystów, w kościele protestanckim, nie rozumiałem Ewangelii do 15 roku życia. No tak. To, co wynikało z tego, że większość mojej rodziny była katolicka, ale ja poszukiwałem
od dziecka Pana Boga, jakoś miałem to pragnienie w sercu. I pamiętam, że właśnie próbowałem żyć takim świętym życiem. I każdego wieczora, czy właściwie jak robiłem sobie podsumowanie dnia, ja tylko odkrywałem, że jest coraz gorzej. I to wywoływało we mnie wielkie poczucie frustracji. I w tym dniu, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę wybaczono mi, że to, co wydarzyło się tu na Golgocie, że efekt tego jest taki, że Bóg sam interweniował, sam wszystko naprawił, wybaczono mi, ja mogę z tego skorzystać, no to było takie uwalniające. Natomiast zastanawiam się, co by było, gdybym nie zrozumiał Ewangelii, do czego bym doszedł. I myślę sobie, że albo bym po prostu zwariował, obciążając się psychicznie coraz bardziej, albo byłoby coś nie wiadomo co. Stałby się takim freakiem, który robi wszystko, żeby zdyscyplinować rzeczywistość wokół siebie, żeby osiągać swoje cele. Nie? No dobra, możemy przejść dalej. Chciałem poruszyć wątek Korei Południowej, ale może masz coś... No, ja mam jedną obserwację, chociaż cały czas zastanawiam się, jakie z tego wnioski płyną dla nas, ponieważ ostatnie, jak ktoś robił badania, już teraz nie mogę znaleźć tego źródła, gdzie to znalazłem, okazało się, że współcześnie przeciętny Polak żyje lepiej niż, uwaga, 85% populacji świata, populacji naszej planety. I wynika to z porównania takich wskaźników jak rozwój społeczny, PKB na osobę oraz PKB na osobę w parytecie siły nabywczej. Więc Polska wyprzedza większość świata i to do tego stopnia, że jeżeli popatrzymy na świat, na którym mamy z grubsza 8 miliardów ludzi, no to 1 miliard żyje lepiej niż my, 7 miliardów żyje gorzej niż my. I to, myślę sobie, jest fenomen. To znaczy, myślę, szczególnie kiedy przypomnę sobie swoje dzieciństwo i wychowane w takich warunkach, że żeby kupić chleb trzeba było stać kilka godzin w kolejce, ponieważ go nie było. I wydawało mi się, że to już zawsze tak będzie, to już się nigdy nie zmieni. To jest ten świat, który ja znam, w którym się wychowałem i tu po prostu tak jest. I teraz, kiedy patrzę na tą nową rzeczywistość, to myślę sobie, wow, jak wiele się zmieniło. I myślę, że elementem, który doprowadził do tego, to jest jakby powrót do tych wartości, nawet wprost biblijnych, takie jak wolność. Nadanie wolności jednostce po to, żeby móc pracować, móc zakładać swój własny interes, móc prowadzić życie w taki sposób, w jaki chcemy, który będzie dobry dla nas, dla naszej rodziny. No i myślę, że tego trzeba pilnować. To jest wartością, która no jest z Biblii, bym powiedział, nie? No i to jest ciekawe, bo tak jak powiedziałeś o tym, że jesteśmy na 85. percentylu, tak? Że 85% ludzi na świecie ma gorzej niż my, a jednak myślę, że gdyby się wyszło na ulicę i zaczęło zadawać pytanie Polakom, jak się czują, na którym czują się, że są procencie, to pewnie by raczej odpowiadali, taka jest moja intuicja, nie wiem tego, ale tak myślę, żeby odpowiadali, że gdzieś tak jesteśmy w połowie, że połowa świata ma lepiej, druga połowa świata ma gorzej. A to, że my jesteśmy w czołówce, wynika z tego, że my wychowujemy się w wartościach europejskich, Europa po prostu, bo od razu jak to przeczytałeś, to na początku pomyślałem sobie, no kurczę, nie czuć tego, a później sobie pomyślałem, że przecież jako Europa wyprzedzamy Amerykę Południową, wyprzedzamy całą Afrykę i bardzo, bardzo dużą część Azji. No przecież całe Indie, tak, na pewno żyją poniżej poziomu polskiego, dużo Chin. Ale to chyba jest związane też z tym, że my po prostu mało się interesujemy światem. Tak, ale bardziej Europą. Porównując się z zachodnimi krajami Europy, wydaje nam się, że jest gorzej. I tutaj przypomina mi się ta porada apostoła Pawła, żeby we wszelkich okolicznościach się radować. I myślę sobie, że jedną z takich rzeczy, którą my jako chrześcijanie powinniśmy trenować w sobie, no to po prostu bycie wdzięcznym. Bycie wdzięcznym Bogu za to, co się ma. Nie wiem, czy ja opowiadałem tobie podczas tej audycji ostatnio o tym człowieku, który napisał tę książkę Rok biblijnego życia.
taki Żyd... Wspominałeś, ale chyba nie w nauce. Warto odsłuchać na TEDzie jego wypowiedź. To Żyd agnostyk, dziennikarz, który postanowił przez rok żyć zgodnie z zasadami Biblii. Stary Testament, głównie o to chodziło. I napisał książkę, jak to wyglądało. I później opowiada o swoich doświadczeniach. I jedną z rzeczy, o których mówi, która mówi, że to bardzo zmieniło jego życie, on odnalazł gdzieś tam przekazanie, które każdego dnia kazało mu dziękować Bogu za wszystko. I mówi, że analizował każdy swój dzień pod koniec dnia, patrzył, co dobrego się wydarzyło i to, że on zaczął dostrzegać te rzeczy, za które dziękował Bogu, w którego do końca nie wierzył, to sprawiło, że jego życie się zaczęło zmieniać. No to ja bym do tego, co powiedziałeś przed chwilą, przypomniała mi się taka książka, napisane już dość dawno temu, ale później były ciągłe wznowienia tej książki pod tytułem None of these diseases, czyli żadna z tych chorób, to jest cytat ze Starego Testamentu. Okazuje się, że pewien lekarz postanowił właśnie przez pryzmat tych biblijnych zasad starotestamentowych ocenić stan zdrowia i nie tylko ten fizyczny, ale tak samo psychiczny, w jaki sposób to wpływało na życie ludzi, którzy wtedy i dzisiaj stosują się do tych zasad, które są gdzieś tam w Biblii przedstawione. No i te odkrycia były niesamowite. I on właśnie zaczyna od takich prostych obserwacji, dlaczego na przykład w Izraelu była zasada, że obrzezanie musi nastąpić 8 dnia, dokładnie 8 dnia musi nastąpić obrzezanie, więc się okazuje, że w tym czasie, kiedy obcinany jest napletek męskiego członka, wtedy jest najwyższy poziom krzepliwości krwi. To jest związane z tym, co tam w tej krwi się znajduje. Więc myślę sobie, że to też pokazuje nam, jak ważne jest to, żeby zaufać Bogu w tym, co mówi do nas. No i to najciekawsze dla mnie była ta jakby dalsza część tej książki, kiedy on opisuje, w jaki sposób te biblijne zasady przekładają się na nasze psychiczne zdrowie. I nawet bym powiedział tak, że to jest chyba jedna z największych potrzeb dzisiaj, ponieważ mam wrażenie, że coraz więcej osób skarży się na problemy psychiczne, czy to z depresją, czy jakieś inne załamania nerwowe. Myślę, że ta Biblia i Ewangelia szczególnie, ta nowotestamentowa perspektywa może wnieść wiele dobrego i naprawdę wiele pomóc. Chciałem zacytować 2 fragmenty z Biblii. Jeden to jest list do Filipian. Właśnie w kontekście tego, o czym mówimy. Filipian 4:4. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. To jest przykazanie. Nie, w ogóle. To nie tak, że mogę się nie radować. Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy się radowali. I ten sam apostoł w liście do Tesaloniczan 5:18, pierwszy list do Tesaloniczan 5:18, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. To też jest przykazanie i warto się tych 2 przykazań trzymać. I tym optymistycznym akcentem możemy podsumować, zakończyć. Dziękujemy za to, że dotarliście aż do tego momentu. Tradycyjnie prosimy o subskrypcję naszego kanału. Dla nas jest to bardzo ważne. Proszę skomentujcie ten odcinek, dajcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, Robert. Do zobaczenia.